Cześć, witajcie. Kontynuacja serii Pioniera. Po wzmacniaczu, który mnie dobrze przeorał i przemaglował. Kolejny klocek do zestawu to korektor graficzny model SG9. W ładnym stanie zachowania, sprawny. Jeden mankament. Po lekturze czy po seansie z Pionierem A9 wzmacniaczem i po tej ilości oleju, który był w nim, można spodziewać się, że tu będzie podobnie. I właśnie tak jest. Zobaczcie, jak działają te suwaki. One działają skokowo, ponieważ wypukany jest smar. Ktoś, podobnie jak w Pionierze, wylał puszkę, czyli przepukał wszystkie potencjometry kontaktem, a kontakt to nic innego jak rozpuszczalnik, czyli usuwa wszystkie smary. Chciał dobrze, wyszło trochę gorzej. No, to jest, jak to wyregulować, nawet jak się chce, to zobaczcie, wiecie o co chodzi. Ktoś, kto pryskał, wie, jak działają potencjometry. Pomijam fakt, że one są tłuste, to każdy wie, jak działają takie potencjometry, które są wypryskane. One działają skokowo, słychać jak to rzęzi, nie ma smarowania, w środku pewnie olej, pomimo że olej to niestety tam, gdzie ma być smar, na tych ślizgach, które są w środku potencjometru, on tam być powinien. Mamy kilka tutaj jeszcze przełączników, więc sobie będziemy musieli zdjąć panel. Ja zobaczę, jak się ściągają te nasadki. No, na szczęście schodzą dobrze. To, co tu widzicie, to jest dioda. No zobaczcie. Po podłączeniu do zasilania i włączeniu korektora mamy podświetlane tak elegancko te nasadki. I teraz mi wpadło do głowy, że ciekawe, jak się będzie rozbierać te potencjometry, co łatwe wcale być nie musi, bo gdzieś to zasilanie idzie do tych potencjometrów, więc pewnie zasilanie jest gdzieś, kurczę, wszystko tłuste, zasilanie jest pewnie gdzieś brane w środku potencjometru. Trzeba będzie uważać przy ich rozbieraniu. Tam już w tle widzicie pomiar pasma przenoszenia. Korektor działa. Później sobie zbadamy, jak to wygląda przy regulacji. Na razie zajmijmy się rozbiórką, wyczyszczeniem potencjometrów i tych wszystkich przełączników, żeby to miało ręce i nogi, i wtedy zaczniemy sobie badać, zobaczymy, jak działa regulacja. Także do dzieła. Jeden zespół potencjometru już wyciągnięty i to, co widzimy, dobrze znany nam za 9 olej. Tutaj zaszła ta sama sytuacja, mocno wypryskane. Widać, jak to chodzi, ciężko. Zobaczymy, rozbierzemy. Zobaczcie, troszkę odkręcania, troszkę wylutowywania będzie. Na szczęście zrobili to już też na tasiemce, ale można wypiąć. No i środek naszego korektora tak się prezentuje. Tak, to co widzicie, to co się świeci, to olej. Także znowu czyszczenie. Niewiele pojemności filtrujących, także sprawdzimy sobie je przy okazji. Jak będą wyschnięte, wymienimy. Więcej pracy manualnej i rozbierania. Trzeba dużo uwagi poświęcić na rozbiórkę tych potencjometrów, żeby nic nie uszkodzić. Smar. W sumie mam 2 albo i 3 rodzaje smarów. Zobaczymy, którego użyjemy. Mam jeden smar, który otrzymałem od stałego widza, z którym jestem w dobrym kontakcie i bardzo ładnie on się spisuje do potencjometrów suwakowych, z tego co pamiętam, także spróbujemy go użyć. Mam dużą puchę, więc spróbujemy go tu użyć, czy będzie efekt zadowalający. Widok po zdjęciu blachy, która osłania nam potencjometry. Tyle oleju no nie widziałem nigdy. To
To jest po prostu taka ilość, że no coś niesamowitego. Tak prezentuje się środek potencjometru. Pomimo iż wypryskany, to ślizgacz brudny. I tu ciekawostka, jak jest zasilana dioda. No takimi stykami, tak to wymyślili. I wszystko brudne, także myjemy, będzie co robić. I tak wygląda potencjometr wyczyszczony. Te srebrne ścieżki to zasilanie diody. Tutaj mamy ścieżkę przewodzącą, a tu mamy warstwę rezystancyjną, rezystywną może. Czyste. Teraz wnętrze również umyte. Smar spowalniający na tą podkładkę, pomiędzy tą podkładkę obudowę i również tutaj wyczyścić jeszcze ślizgacz i można składać. Jedna strona już wyczyszczona, zrobiona. Potencjometry nasmarowane montuję. Było troszeczkę pracy, jeszcze druga strona i rzeczona pucha smaru. Smar no-name'owy, ale bardzo dobry. Wszystkie przełączniki jeszcze wymontowane. To co widać znowu tutaj ładnie widać, ocieka olejem wszystko, więc musimy je wyczyścić. W całej Polsce, ale po południu wiatr i burze. I radzicie sobie tak. Część z was gra w bierki, Rafał zabrał się... Przełączniki już lutowane, płyta umyta, ale lśni. Wymieniłem 6 kondensatorów, różowe elny, wysokie SR ponad 2 ohmy przy 10 mikrofaradach, to trochę za dużo. Sprawdziłem kondensatory w zasilaczu. Bardzo dobre parametry, więc zostały. Składam. I korektor już odpalony. Działa. Zobaczcie, jak fajnie podświetlają się diodami te
te suwaki oznajmiają, że załączony jest korektor. W nocy pewnie będzie ładnie robiło to wrażenie. I przełączniki również wyczyszczone, działają bez zarzutu. Tłumik 3 dB, 6 dB, łącznie 9. Ok, no to co? Sprawdźmy to, co w korektorze najważniejsze, czyli pasmo przenoszenia. Ja zrobię zbliżenie na ekran. No chyba, że coś tam widać. Zobaczmy sobie przy wyłączonym i przy włączonym i poruszam niektórymi tutaj nastawami, żeby zobaczyć, jak to wygląda. I tak wygląda sygnał. Ja może go zwiększę poziom wyjścia. Nie, już mam maksymalny. No to mamy blisko 0 dB, tak? No, około minus 1,24. Włączam. Włączyłem korektor. Charakterystyka nadal równa, bez żadnych spadków pomimo załączonego korektora, co świadczy o bardzo dobrze tutaj dobranych potencjometrach, bardzo równych. I jedziemy sobie, powiedzmy 1 kHz sygnał, 1 kHz, minus 10 dB w dół. Podaje nam tutaj skala, że powinno zjechać nam na maksymalnym położeniu w dół. Mamy minus 2,28, minus 10, to powinniśmy mieć minus 12 około. Troszeczkę nam częstotliwość środkowa tu się przejechała. No i mamy prawie minus 12, bo minus 11,78 w górę. Minus 2 plus 10 to około 8 i tak właśnie jest, czyli to, co podaje producent, no ma jakieś tam odzwierciedlenie. Zobaczcie teraz, jak to wygląda, jak zrobimy takie górki. Więc wszystko działa poprawnie. To jest kanał prawy, ja go znowu zeruję. Jest zerowany kanał prawy. Przełączmy się na kanał lewy, wyłączony korektor. Korektor wyłączony. Minus 1,12 dla kanału lewego, a dla prawego mamy minus 1,24, więc idealnie kanały równe. Ponownie kanał lewy. Załączam korektor. Charakterystyka również płaska. Tutaj przy minus 20 delikatnie zaczyna spadać, ale to nie ma żadnego znaczenia. I zobaczmy, minus 10 dB zgadza się, minus 12,28 i około 8,35, czyli do pół decybela się mieści rozrzut między kanałami. Czy jest bardzo dobrze. Wszystkie kanały, wszystkie tutaj pasmo działa. Wszystkie te regulatory dla każdego wycinka pasma działają. No to uważam, że tutaj zerowałem w tym momencie. Uważam, że temat zakończony. I temat korektora uważam za zakończony. Było trochę pracy 20, raz, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24 potencjometry do wyczyszczenia i 6 przełączników, także było co robić. Ale teraz zobaczcie, jak działa regulacja. Pamiętajcie, wtedy przeskakiwał, maksymalnie było coś takiego pok i odleciał maksymalnie w dół. Teraz można to sobie wyregulować dość precyzyjnie. Nie ma tych przeskoków, nie ma tych skoków. Ładnie zatrzaskują się na środku. Jedziemy dalej. Więc smar tutaj sprawdza się idealnie. Na tym kończymy. Pozdrawiam. Do następnych.